Październik, a już właściwie listopad, drzewa żółte, zaraz liście spadną, a ja się spytam Marcina Drogomireckiego, kiedy zobaczymy opad na listach cen nieruchomości, cen mieszkań, kiedy zobaczymy opadanie tych cen, czyli jesień na tym rynku. To będzie pierwszy temat. Drugim tematem będzie podaż ofert mieszkań na sprzedaż, ale też trzecim tematem, a przewijającym się przez cały nasz program, będzie to, czy lepszy jest taki rząd, co dużo robi, wtrąca się w gospodarkę, czy też taki, który dużo mówi, a nic nie robi. To będzie do rozważenia. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, dowiecie się o trendach, dowiecie się o zmianach w prawie. Niedługo będzie audycja na przykład o zamachu na wynajmujących, więc polecam subskrybować ten kanał. Piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów, a przypominam, że tradycyjnie na stronie symen24.pl ta sama audycja wzbogacona o wykresy w takiej bardziej statycznej formie i ewentualnie jakieś dodatkowe dane. Zapraszam tam, bo tam znajdziecie również kursy o nieruchomościach. No i Marcinie, zacznijmy od przygotowanego przez Ciebie wskaźnika trendu cenowego mieszkań nominalnego, czyli bez uwzględnienia inflacji, i to są ceny ofertowe. Co masz nam do powiedzenia? Co widzimy, jeśli chodzi o średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym? No to widzimy, że one zaczynają spadać. Wbrew oczekiwaniom i przewidywaniom niektórych obserwatorów, uczestników rynku, to nie zadziało się z początkiem roku, czyli z momentem zaprzestania udzielania kredytu ze wsparciem rządowym, tylko wymagało czasu. To, tak jak już nieraz mówiliśmy, rynek nieruchomości cechuje ogromna bezwładność, więc wiara w to, że ci klienci dalej są, że oni kupują, że mieszkań brakuje, że klienci są skłonni dużo płacić, jest bardzo mocna, bardzo silna i trzeba dużo czasu, żeby strona podażowa przekonała się, że tak jednak nie jest. Pozwolę sobie wejść Tobie w zdanie, bo pokazujemy teraz takie przybliżenie na ten sam wskaźnik, przybliżenie dla ostatnich 12 miesięcy. No i to, o czym mówisz, to widzimy, że nastąpiło gdzieś w kwietniu, w maju, gdzieś od czerwca może zaczęły te ceny spadać. Czy już wtedy nasza publiczność zobaczyła, a to nie będzie jednak tak prędko kredytu 0%, to może warto się do tego dostosować, bo nasz rząd dużo mówi, a na szczęście według mnie nie robi, bo na szczęście bo się rynek normalizuje. Co o tym sądzisz? Tak, jak najbardziej. Ja niezmiennie jestem zdania, że rząd powinien przestać ingerować w rynek nieruchomości, zakończyć te działania, które prowadzi od dobrych kilku lat, prowadził od kilku lat, czyli najpierw obniżki stóp procentowych, potem wszelkie tarcze, które spowodowały ogromny wypływ na rynek gotówki, obniżanie oprocentowania kredytów, co też zniechęcało do oszczędzania w bankach, a zachęcało do inwestowania w nieruchomości, w mieszkania. Wybuch wojny, no to już nie jest działanie rządu, aczkolwiek to też przyczyniło się do sytuacji na polskim rynku mieszkaniowym. No i ostatni wybryk poprzedniej ekipy, czyli bezpieczny kredyt 2%, który ewidentnie spowodował gwałtowny wzrost cen mieszkań nowych i używanych, i konsekwencje tego odczuwamy do tej pory. No jesteś trochę niesprawiedliwy, bo powiedzmy tamte pierwsze tarcze, one faktycznie podniosły ceny nieruchomości pośrednio, te obniżki stóp procentowych, ale one nie były związane bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, tylko raczej z powodu COVID-u. Czy były słuszne, czy nie, no to już jest zupełnie inny temat. Wpłynęły na pewno na rynek nieruchomości. Ale ja chciałem podkreślić jedno. Obecny rząd, już ten, który mamy już rok prawie, no to wykazał się dwóch ministrów opowiadających o kredycie 0%, którego moim zdaniem na szczęście nie ma, więc ja nawet lubię tych, którzy opowiadają, a
nic nie robią. Dlaczego? Bo według mnie ceny na rynku nieruchomości zaczynają troszeczkę powoli się normalizować, ale czy ta normalizacja nastąpi, czy takie oczyszczenie rynku na przykład ze złych inwestycji też nastąpi, to nie wiem, no bo jednak ciągle gdzieś tam się tli ta zapowiedź tego kredytu 0%, co prawda już może nie w styczniu, tylko w marcu, albo w maju, albo w czerwcu 2025. Różne wersje można usłyszeć, zależy kto mówi. W każdym razie widzimy, jak się ceny zmieniają. Przejdźmy na chwilę jeszcze do tego wykresu, który prezentujesz, uwzględniającego inflację. Jakie wnioski możemy z tego wykresu wyciągnąć? Tutaj to jest znowuż ciekawe porównanie w dłuższym przedziale czasowym, które pokazuje, że tak naprawdę ceny mieszkań można analizować właśnie nie tylko pod kątem cen nominalnych, bo no co tu dużo mówić, 100 tysięcy złotych 10 lat temu było więcej warte niż 100 tysięcy złotych dzisiaj, prawda? Ponieważ drożeją usługi, drożeją inne produkty, mamy inflację, wartość pieniądza spada. A skoro tak, no to te porównanie w dłuższych okresach cen nominalnych mieszkań powinno uwzględniać inflację. No i tu właśnie na tym wykresie są to ceny skorelowane z inflacją. No i jak widzimy, na poprzednim wykresie praktycznie od 2013 roku mieliśmy cały czas wzrosty. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, czyli takie realne ceny, no to widać, że te ceny zarówno rosły, jak i potem gwałtownie spadały, potem znowu rosły, a teraz od pewnego czasu znowu realnie spadają, czyli bo to pokazuje, czy lokowanie pieniędzy w mieszkania zawsze oznacza zysk i chronienie ich przed, no właśnie, przed utratą wartości pieniądza. To zależy. Zależy, kiedy kupimy i kiedy sprzedamy nieruchomość, ponieważ ta nieruchomość może chronić gotówkę, a może wprost przeciwnie, może powodować, że tracimy. No to powiedziałeś tak z pozycji inwestora troszeczkę, który może sobie teoretycznie wybrać moment wejścia, moment wyjścia i jeszcze w dodatku, jeżeli na przykład nie wynajmuje tego mieszkania, no to nie ma dodatkowego dochodu, ma za to koszty z jego utrzymaniem, więc to tak jest, ale jeżeli ktoś kupuje dla siebie na własne potrzeby życiowe, to raczej nie powinien myśleć, a kupię na dołku, a sprzedam na samej górce, bo po prostu życie dyktuje inaczej i te terminy zupełnie inaczej są wyznaczane. Dla tych, którzy oglądali naszą wcześniejszą audycję, w której porównywałem ceny czy też indeksy cen mieszkań denominowane inflacją w Polsce i w innych krajach, takich kilka słów wyjaśnienia, bo ten wykres, który Marcin tutaj przedstawił, jest troszeczkę inny od tego, który ja przedstawiałem na podstawie danych Eurostatu. Dlatego, że u Marcina jest inny zakres czasowy zbieranych danych, troszeczkę inny punkt odniesienia, ten punkt zero, w którym zaczął on wyliczać ten indeks, więc tak może się wydawać, że to jest co innego, ale tak naprawdę to jest ciągle to samo. Tutaj też mówimy o cenach ofertowych, trzeba pamiętać, a tam był wykres oparty na średnich kwartalnych cenach transakcyjnych, więc tam też ta końcówka wykresu troszeczkę inaczej wygląda, bo tam dane były jeszcze dopiero za drugi kwartał, a jak wiadomo te ceny transakcyjne i raportowanie to jest już trochę jeszcze większe przesunięcie czasowe w stosunku do zawartej transakcji. Też Marcin prezentuje bardzo ciekawy wykres, który nazwał wskaźnikiem dostępności mieszkań na rynku wtórnym. No i tutaj będziemy mogli chyba troszeczkę sobie porozmawiać. Najpierw bym chciał, żebyś rozszyfrował wszystkim, co ten wykres oznacza, ta ciemna linia, ten zygzak taki rozjaśniony, co oznaczają wartości na pionowej osi, a potem chętnie podyskutujemy i mam nadzieję, że pamiętacie, jak wyglądał wykres cen i porównajcie go sobie z tym wykresem dostępności, bo tam są ciekawostki. Już tłumaczę ten wykres. Wykres wskaźnika dostępności mieszkań na rynku wtórnym. Ta jasna, zygzakowata linia
to jest porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez GUS ze zindeksowaną średnią ceną mieszkania na rynku wtórnym w Polsce, ceną metra kwadratowego. Dlatego są te zygzaki, ponieważ średnia pensja pod koniec roku, zdaje się, jak dochodzą te trzynastki, nagrody, cokolwiek, ona tak zawsze skokowo rośnie, stąd te takie zygzaczki. Żeby to nie wyglądało tak dziwnie, nałożyłem na to linię trendu, czyli tę ciemniejszą. No i patrząc na nią, widzimy, jak zmieniała się dostępność cenowa mieszkań dla przeciętnego Kowalskiego zarabiającego przeciętną krajową. Widzimy, że przez długie lata ona systematycznie rosła. Rosła, można powiedzieć, prawie do końca 2017 roku. Potem widzimy spadek, drobne odbicie, potem znowu się poprawiała przed zapowiedzeniem programu Bezpieczny Kredyt. Rosła i wydawało się, że znowu otrzymując wynagrodzenie stać nas będzie na więcej metrów kwadratowych. Znaczy może nie metrów, ponieważ w żadnym wypadku średnia pensja nie wystarczała choćby na 1 metr. Natomiast po wprowadzeniu programu Bezpieczny Kredyt 2%, kiedy ceny wystrzeliły w górę, pensje niestety nie, no widzimy ten spadek, który teraz wyhamował. Niemniej jednak no, ta ciemna linia pokazuje, że były okresy, kiedy mieszkania były dużo bardziej dostępne niż obecnie. Oczywiście jest to jedna z prawd rynkowych, to znaczy jaka jest relacja średniej ceny mieszkania do średniego wynagrodzenia. Pamiętajmy jednak, że nie każdy kupuje mieszkanie bazując wyłącznie na tym, co na bieżąco zarabia, co odłożył, ale dużo transakcji, większość dokonywana jest w oparciu o kredyt hipoteczny. No i tak naprawdę istotne jest, jak wysoka jest rata za kupowane mieszkanie w stosunku właśnie do wynagrodzenia. Ale to już byłyby już inne dane, inny wykres, też ciekawy. Niestety danych o ratach kredytowych z tak długiego okresu nie posiadam. To może zachęta dla kogoś specjalizującego się w kredytach, aby takie dane przygotować. No więc tak, to oczywiście mogą być raty istotne dla tych, co wzięli kredyt, a nie dla tych, co kupują za gotówkę, ale przypomnijcie sobie, jak wyglądał wykres cen, czy ten denominowany inflacją, czy tych nominalnych, pokazany przed chwilą przez Marcina, i nałóżcie sobie to myślowo na ten wykres. I tam z pewnością zauważycie, że dołek cenowy w Polsce przypadał na lata mniej więcej 2013, 14, 15 i w 16 już takie było odbicie. Dodam, że to są dane dla całej Polski, więc w niektórych miejscowościach też były te wykresy cen zmieniających się troszeczkę inne, bo na przykład rynek warszawski reagował szybciej niż niektóre inne rynki w Polsce, ale przyjmijmy, że to jest właśnie średnie dla Polski. I z tego wynika, że ten taki wzrost dostępności mieszkań u Marcina widoczny w latach 2013, 14, 15, 16 to wiązał się również z tym, że wtedy były dołki cenowe, co oznacza, że wpływ cen na tę dostępność jest jednak duży i może nawet wręcz większy niż naszych zarobków. To samo zresztą dzieje się na końcówce tego wykresu. I jeszcze zanim Ci, Marcin, dam głos, to jeszcze powiem jedną rzecz, wyjaśnienie. Marcin to porównał ten wykres z jakąś wyimaginowaną średnią zarobków arytmetyczną w Polsce podawaną przez GUS. Dlaczego mówię wyimaginowaną? Bo ta średnia jest obliczana mniej więcej na podstawie zarobków 1/3 Polaków żyjących i pracujących w większych przedsiębiorstwach, a GUS zaczął ostatnio podawać również wreszcie dane o medianie zarobków, czyli o tym, ile zarabia połowa Polaków.
i już uwzględnił w tym badaniu wszystkie zarobki Polaków, wynagrodzenia, nie tylko tą wąską grupę, co daje dużo większy obraz. I ostatnia dana o medianie to jest taka, że gdy średnia w kwietniu wynosiła, ta podawana przez Marcina, ponad 8 tysięcy brutto, to mediana wynosiła 6,5 tysiąca brutto, co na rękę daje 4761 zł, jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę. I możecie, ja dam Wam link do naszej poprzedniej audycji, gdzie pokazujemy porównanie cen mieszkań w niektórych miastach w porównaniu z medianą zarobków. I okazuje się, że na przykład w takim Krakowie to już nie jest tak, jakbyśmy tutaj mogli wyczytać tam 0,60 metra, tylko na przykład niecałe, czy tam tuż około pół metra kwadratowego można kupić za medianę brutto. Za medianę netto znaczy, że można kupić 0,3 czy tam 0,4 metra kwadratowego, więc no, ta dostępność realna dla połowy ludzi, dla takiego człowieka, od którego 50% zarabia więcej, 50% zarabia mniej, no jest dużo, dużo niższa niż na tym naszym optymistycznym wykresie. Taka jest prawda. Marcinie, chciałeś powiedzieć? Tomku, tak, chciałem dodać, że to jest uśrednione. No właśnie, to nie jest dla Krakowa, to nie jest dla Bydgoszczy czy Kielc, to jest uśrednione dla Polski i pokazuje trend, tak? To nie pokazuje dla konkretnego Kowalskiego właśnie z Kielc, ile on mógł kupić, ile nie mógł, ale uśrednione dla Polski jak najbardziej tak. I widzimy, jak to się zmieniało. O ile w 2017 roku doszliśmy do sytuacji, kiedy ta średnia pensja brutto pozwalała kupić 0,7 metra kwadratowego mieszkania, tak w tej chwili zeszliśmy do mniej więcej 0,6. No to jest spadek o ponad 15, około 15%. Także no jeżeli nasze możliwości zakupowe spadają o 15%, no to trudno oczekiwać, żeby ten popyt rósł i żeby to uzasadniało wzrosty cen mieszkań. Przy okazji, tak się patrząc na wskaźnik trendu cenowego mieszkań nominalny, to w tym 2016-2017 roku, gdzieś tak na przełomie, wartość podawanego przez Ciebie wskaźnika wynosiła 900. To jest, a teraz wynosi 1860. Więc widać też, że nam zarówno płace rosły, ale ceny mieszkań równie odpowiednio. Marcin, ale przejdźmy teraz do również informacji o tym, jak zmieniły się średnie ceny ofertowe w takich największych miastach. Tak, tutaj w tych porównaniach miesiąc do miesiąca i rok do roku widzimy, że ceny na 100% nie rosną. Tak? To już jest, myślę, ważna informacja dla wielu zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym. One zaczynają spadać. Średnie ceny zaczynają spadać. Co to oznacza? Że na rynku pojawia się coraz więcej mieszkań, no, które wymiotło w okresie bezpiecznego kredytu, czyli tych mieszkań w standardzie popularnym, które no, są najbardziej dostępne dla osób, które szukają czegoś na start, czegoś, no, krótko mówiąc, z niższej półki. Te oferty pojawiają się na rynku, jest ich coraz więcej. Dodając to, że popyt jest mocno ograniczony, tych ofert przybywa. To zaraz przejdziemy do tabelki ze zmianami podaży, ofert sprzedaży mieszkań, ale krótko mówiąc, na rynku są już te mieszkania, których pół roku temu, rok temu w zasadzie, próżno było szukać, ponieważ one schodziły na pniu, one często nawet nie pojawiały się w portalach ogłoszeniowych, ponieważ chętni na nie znajdowali się czy to pocztą pantoflową, czy pośrednicy mieli chętnych na te tańsze jedno, dwu, trzy pokojowe mieszkania, mieli ich w notesie, mieli ich w swoich zapiskach i nawet nie upubliczniali tych ofert, tylko one schodziły. Na rynku pozostawały mieszkania droższe, wyżej wyceniane, często bardzo wysoko wyceniane przez oferentów. W tej chwili mamy zarówno te, które są
nadmiernie wycenione i szansa na ich sprzedaż jest znikoma. No i mamy coraz więcej tych, które mają te ceny, bym powiedział, realne, które no niewątpliwie sprzedadzą się szybciej. Porównanie rok do roku ma wartość jedynie historyczną, dlatego że po prostu to szaleństwo i ten wzrost cenowy jeszcze w końcówce zeszłego roku właśnie widzimy w tej tabeli. To jest opowieść tego, o czym było, a nie o sytuacji na rynku, i tą sytuację na rynku prezentuje bardziej właśnie tam miesiąc do miesiąca, czy jak gdybyśmy zrobili nawet porównanie kwartał do kwartału, no to też tutaj byłoby troszeczkę inaczej. Te wielkie wzrosty rok do roku są już po prostu jak na razie rzeczą historyczną. Natomiast Marcinie, właśnie wywołałeś, zapowiedziałeś i bardzo proszę, przedstaw tabela zmian podaży, ofert sprzedaży mieszkań, rynek pierwotny, rynek wtórny razem, wrzesień 2024, rok do roku, miesiąc do miesiąca. Co my tutaj widzimy? A tabela przedstawia informacje o tym, jak zmienia się podaż ofert sprzedaży mieszkań nowych i używanych w oparciu o unikalne ogłoszenia w portalach ogłoszeniowych. No i jak widać w pierwszej tabelce, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w tym roku we wrześniu mieszkań w całej Polsce było o ponad 1/3 więcej do sprzedania w całej Polsce, czyli w dużych aglomeracjach i w małych miejscowościach sumując. Ponad 1/3 więcej ofert niż rok temu. Jeżeli spojrzymy na największe miasta, największe rynki, Warszawę i Kraków, no to tu wyraźnie widać, że ofert przybywa, a zbyt mocno osłabł. W Warszawie w tej chwili mamy prawie 2 razy więcej mieszkań czekających na nabywców niż przed rokiem. W Krakowie tych mieszkań jest to ponad 80% więcej niż przed rokiem. Dodam jeszcze, że jeżeli ktoś z Was zna się na matematyce, to będzie to rozumiał, a jak nie zna, to musi mi uwierzyć. Dlaczego na przykład dla Warszawy, jeżeli widzimy, że wzrosło o 91% w ciągu roku, to informacja, że w ciągu miesiąca do miesiąca wzrosło o prawie 8%, tak naprawdę oznacza, że ten przyrost rośnie. A wytłumaczeniem jest to, że po prostu baza porównania wrzesień do sierpnia jest inna niż baza porównania wrzesień do września zeszłego roku. I tak to wygląda. To mamy do czynienia po prostu z narastającą i coraz szybciej narastającą liczbą ofert, nazwijmy to na takim składzie na sprzedaż. No dobrze, Marcin, to tak, przedstawiłeś, co się dzieje na rynku. Co dalej sądzisz będzie na tym rynku naszym nieruchomości, zakładając, że sytuacja po stronie ustawodawczej będzie nadal, nic się nie będzie działo, no bo jeżeli ktoś coś uchwali, no to może zmienić rynek, ale gdyby nie było żadnej interwencji sztucznej w ten rynek, co sądzisz, co może być dalej? W mojej ocenie na pewno nie czekają nas wzrosty cen mieszkań. Tutaj między bajki bym włożył często słyszane opowieści, że ponieważ rośnie koszt wytworzenia mieszkań, czyli rosną ceny gruntów, ceny wykonawstwa, ceny materiałów budowlanych, ceny wykończenia, no to siłą rzeczy mieszkania muszą drożeć. No oczywiście one muszą drożeć, jeżeli się buduje nowe, ale pamiętajmy, że mieszkania kupujemy nie tylko na rynku pierwotnym, ale również na rynku wtórnym. Na rynku wtórnym ten koszt wytworzenia jest tak naprawdę daną historyczną, którą oczywiście w jednych okresach bardziej się przykłada do cen, w innych mniej. Jeżeli będziemy mieli duży wysyp mieszkań na rynku wtórnym, a na to się zanosi, to, że wybudowanie nowego drożeje, niespecjalnie będzie się przekładało na ceny mieszkań na rynku wtórnym. Raczej odwrotnie, ceny na rynku pierwotnym będą musiały się dostosowywać do sytuacji, ceny na rynku pierwotnym będą musiały się dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku wtórnym.
Co będzie w najbliższych miesiącach? No, póki co wszystko wskazuje na to, że ofert sprzedaży i nowych, i używanych mieszkań cały czas będzie przybywać, ponieważ chętni do sprzedaży cały czas się pojawiają, no a do zakupu, no można powiedzieć, że tak się nie rwą. To widzieliśmy tą relację zarobków do cen. Wiemy, że w tej chwili zaciągając kredyt na mieszkanie wyceniane na 600 000 złotych, biorąc ten kredyt na 25 lat, nie dość, że na start powinniśmy mieć odłożone już 120 000 złotych na wkład własny, to jeszcze przez te 25 lat, według aktualnych obliczeń, musielibyśmy płacić około 3600–3700 zł miesięcznie raty kredytu. Jeżeli do tego dodamy czynsz za mieszkanie, no to zaraz robi się ponad 4000 zł za samo zapewnienie sobie dachu nad głową. Jak sam powiedziałeś, przy pensji realnej netto, przy medianie na poziomie 4700 zł, no to nie oczekujmy, że Polacy znowu rzucą się na zakup mieszkań i to nawet na kredyt. Krótko mówiąc, spodziewam się, że w najbliższych miesiącach ceny będą musiały się dostosować do klientów kupujących, a nie klienci kupujący do cen. A co z ludźmi, którzy w okresach około-covidowych, czy też post-covidowych, tych zerowych stóp, ratując swoje oszczędności, kupili mieszkania, których nawet nie wykończyli, oni je trzymają, po prostu nie puścili na rynek najmu. Co z nimi? Co z ich ofertami? Zrobią coś, czy będą dalej trzymali? No trudno powiedzieć. Z jednej strony cały czas rosną czynsze, czyli jak gdyby koszt trzymania pustego mieszkania robi się coraz większy. Z drugiej strony, no na razie bardzo mglista jest perspektywa ponownych wzrostów cen mieszkań, czyli to, co przez ostatnie lata drożało i widzieliśmy, że ta lokata w formie mieszkania cały czas zyskuje na wartości, no w tej chwili ona ewidentnie traci na wartości. Nie dość, że ceny spadają, to jeszcze inflacja zjada ten, że tak powiem, wypracowany przez ostatnie lata póki co wirtualny zysk. Każdy kolejny miesiąc w tej chwili trzymania mieszkania niewynajętego, zresztą każdego, zdaje się powodować stratę, więc mieszkania jako lokaty w tej chwili nie są atrakcyjne i to też jest dobre dla rynku, ponieważ no, Polska w ostatnich latach, w ciągu wielu ostatnich lat można powiedzieć, stała się krajem, w którym mieszkanie stało się ewidentnie towarem inwestycyjnym, a nie sposobem na zapewnienie sobie miejsca do życia. Także na pewno będziemy tutaj w najbliższych miesiącach obserwować istotne zmiany w podejściu właśnie do mieszkania, że coraz częściej będziemy mówili o nim tak jak należy, czyli że tutaj kupujemy je, żeby mieszkać, żeby żyć, żeby się rozwijać, zakładać rodzinę, a nie kupujemy je, bo chcemy w ten sposób ulokować pieniądze. Powiedziałeś też tam w którymś momencie o kosztach ziemi i muszę Wam powiedzieć, że koszty ziemi nie są koniecznie pierwotne w stosunku co do kosztów budowy, tylko jak ktoś kupuje ziemię i jest mądrym deweloperem, bo chce budować tam przedsięwzięcie, to on kalkuluje sobie, ile może zapłacić za tą ziemię na podstawie tego, między innymi za ile może sprzedać te mieszkania, więc jak cena i popyt spada, to cena, którą jest gotów zapłacić za ziemię, maleje. Ja wiem, że niektórzy, na przykład deweloperzy, uratowani zostali przez to, że zapłacili za wysoko za ziemię, a uratowani zostali dlatego, że ceny sprzedaży mieszkań mocno rosły, ale to nie jest na wieczność, że te ceny mieszkań będą rosnąć, więc niektórzy deweloperzy albo zaczną rozmawiać z właścicielami ziemi, którą sobie zarezerwowali, bo przecież tak bardzo takie częste układy, no albo mogą mieć problem ze sprzedażą. Jest też sprawa stóp procentowych. Banki już zaczynają obniżać stopy procentowe.
starają się dawać więcej kredyty, nie są widzą, że nie ma wsparcia w tym programie 0% wsparcia dla banków, no starają się swoją ofertę troszeczkę poprawić i już są kredyty poniżej 7%, co było w ogóle niewyobrażalne nie tak dawno. Zakładamy, że no, słyszymy twierdzenia, że już za chwilę, za chwileczkę, tylko nie wiadomo kiedy ta chwila nastąpi, zostaną obniżone stopy procentowe w Narodowym Banku Polskim. No to będzie jakiś impuls do wzrostu cen, czy też do wzrostu możliwości popytu, o tak powiedzmy, ale też chciałem powiedzieć, że właśnie zwracam uwagę na to, co kupujecie i na koszty w przyszłości. I hasło energożerność budynków. Prezentowałem niedawno Wam w jednej z audycji, jak to działa na rynkach zachodnich i w Polsce też tak będzie. Zwracajcie uwagę na energożerność mieszkań, które kupujecie i jeżeli to będą bardzo złej klasy budynki, to po prostu zauważcie sobie, że już na zachodzie widać, że na przykład ceny pewnych mieszkań rosną, a te w najgorszych klasach spadają. Albo jeżeli nawet gdzieś tam spadają, to te akurat spadają bardziej, a te dobre klasy trzymają się dobrze, więc zwracajcie uwagę na to, co kupujecie w nieruchomościach. Chciałeś coś podsumować, Marcin? Ja może na koniec jeszcze zwróciłbym się do wszystkich, którzy chcą sprzedać teraz mieszkanie, żeby realnie patrzyli na rynek, żeby dokładnie analizowali to, co widzą w serwisach ogłoszeniowych. Jeżeli widzą podobne mieszkanie za cenę X i ono jest i się nie sprzedaje, no to znaczy, że ta cena X nie powinna być punktem odniesienia, żeby do tej ceny X dodać 5% i wystawić swoje, tylko raczej od tej ceny X, która jest już na rynku, odjąć kilka procent i wówczas zaoferować swoją ofertę. Wtedy jest szansa na to, że znajdzie się klient i mieszkanie się sprzeda. Czyli krótko mówiąc, wprowadzając swoją ofertę inaczej niż jeszcze rok temu, warto dać cenę niższą niż cenę wyższą od tych, które widzimy, że na rynku już są. Zapewniam Cię, że masz rację, ale zapewniam Ci również, że właśnie Twój głos jest głosem wołającego na puszczy, ponieważ wieloletnie doświadczenie uczy, że większość osób nie akceptuje sytuacji, że ceny nieruchomości spadają. Większość osób, które postępują wbrew temu, co Marcin powiedział, w rezultacie sprzedaje tę nieruchomość za 2 lata, za 3 lata, za cenę niższą niż mogli uzyskać 2 lata wcześniej. Znam przykłady 10-letniej sprzedaży domu i jeszcze w dodatku najśmieszniejsze jest to, że oni bardzo często sprzedają na samym dołku, wtedy, kiedy już nadchodzi odbicie, bo już są tak zmęczeni sprzedażą nieruchomości. No, proszę Państwa, ja to też widzę w tej chwili taką sytuację, że wiele osób, tak jak Marcin mówi, trzyma swoje ceny, licząc na to i argumentując, a przecież wejdzie kredyt 0%, i patrząc się na akcję kredytową, o której Marcin parę razy wspominał, widzę też, że wiele osób obecnie bierze kredyty i to wcale nie jest ani najgorsza, ani najlepsza sytuacja w kredytach mieszkaniowych. Jesteśmy gdzieś w środku w stosunku do tego, co było ostatnio, ale ci ludzie biorą te kredyty, dlatego że po pierwsze ich stać na ten kredyt, a po drugie już stwierdzi, dobrze, już mamy dość tego czekania na ten kredyt 0%, czy on wejdzie, czy nie wejdzie, to my sobie po prostu kupimy mieszkanie, bo już musimy mieszkać. Zniecierpliwienie po drugiej stronie wśród kupujących również jest istotnym czynnikiem. Słuchajcie, moi mili, jeżeli chcecie wiedzieć, co jest na rynku nieruchomości, trendy, co się dzieje w prawie związanym z rynkiem nieruchomości, to zapraszam, subskrybujcie ten kanał, wspierajcie nas, bo wspierający zawsze dostają więcej. Możecie spojrzeć sobie, co dostają wspierający na liście dla wspierających. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz tę audycję wzbogaconą o wykresy w takiej bardziej statycznej formie, dodatkowe dane oraz znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.